Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To grane Console Edition i to jest druga część odcinka o Splinter Cellu, gdzie zajmiemy się wersją, dokładnie tutaj wersją Xboxową, czyli wersją na klasycznego Xboxa. Gra też pojawiła się na PlayStation 2, aczkolwiek wydaje mi się, że ta wersja na Xboxa będzie tą najlepszą wersją, ponieważ patrząc co stało się z wcześniejszą trylogią na PlayStation 2, no nie mam powodu uważać, że będzie inaczej. A tutaj mamy faktycznie jakby, no w mojej opinii najlepszą jakościowo przynajmniej grę, która się pojawia. Ogólnie Splinter Cell to jest gra, która zawsze miała problem z portami, bo w zasadzie pierwsza trylogia Splinter Cella, mamy wersję, która pojawiła się na przykład na Xboxa i wersję PC-tową, może PC-tową, bo wersja Xboxowa bazowała na wersji PC-towej i mamy wersję na PlayStation 2 i te gry też są od siebie mocno różne, ponieważ PlayStation 2 było słabsze, jeżeli chodzi o bebechy, więc musieli twórcy w zasadzie stworzyć tą grę od nowa. To nawet nie chodzi, żeby ją przeportować, oni musieli wiele poziomów stworzyć od nowa, aby to PlayStation 2 udźwignęło. I tutaj mamy podobną sytuację. Wersja na PC-ta, PlayStation 3, Xboxa 360 jest zupełnie różna od tej wersji Xboxowej i pewnie od tej z PlayStation 2, ale w tą wersję na PlayStation 2 akurat nie grałem. Jak oglądaliście poprzedni film, no to wiecie, że nie podobał mi się za bardzo Double Agent i powiem Wam tak, trochę byłem tak z tym zniesmaczony i gdzieś kilka lat temu wyczytałem, że właśnie wersja na Xboxa to najlepsza wersja Splinter Cella i mówię, jak to? I postanowiłem spróbować i słuchajcie, te gry są tak różne między sobą, że w zasadzie to są dwa odrębne tytuły. Można by powiedzieć, że jedna gra to jest spin-off Double Agenta. Sam trzon fabularny w tej wersji pozostał bez zmian. Nadal mamy Sama Fishera, który traci córkę, potem podejmuje się tego wyzwania, że przystępuje do tej grupy terrorystycznej. No i oczywiście znowu mamy to JBA i NSA i on jakby balansuje pomiędzy tymi dwoma organizacjami, starając się wykonywać zadania dla raz jednej, dla raz drugiej strony, bądź po prostu dla jednej i stając się albo podwójnym agentem albo zdrajcą. Od nas zależały te wybory. I to wszystko zostało. Natomiast to, co ciekawe, wersja na Xboxa bazuje chyba na silniku z Chaos Theory, więc mamy tutaj klasycznego Splinter Cella, takiego jak była trylogia Splinter Cell wcześniej. To znaczy, to nie jest gra, która ma olśniewać nową generacją, tylko zrobiono ją na podstawie czy też na silniku teorii chaosu, dzięki czemu mamy ten Splinter Cell jakby jest, wydaje mi się, lepszą kontynuacją tej trylogii niż Double Agent na PlayStation 3. Jak powiedziałem, gry są całkowicie różne i tutaj nie odnosi się to tylko i wyłącznie do misji, bo nawet misje są, słuchajcie, zaczyna się na przykład, ta wersja zaczyna się atakiem na elektrownię taką geotermalną, natomiast ta misja dzieje się całkowicie gdzie indziej, dzieje się na Islandii. I takich różnic jest naprawdę dużo. Każda z tych misji w wersji na Xboxa jest o wiele dłuższa i bardziej złożona i skomplikowana. Oczywiście nadal mamy sytuację, że trafiamy do tej siedziby terrorystów, gdzie musimy wykonać jakieś zadania, żeby móc coś tam, żeby pokazać, czy jesteśmy nadal w NSA, czy już raczej nas przekabacili na swoją drogę stronę terroryści. Aczkolwiek wiele wydarzeń, które spotykamy w grze, jest zupełnie innych. I tutaj oczywiście nie obejdzie się bez spoilerów, także jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, no to musicie w tym momencie przestać to oglądać. Natomiast wersja ta w zasadzie wszystko się kończy w momencie, kiedy decydujemy się na zabicie Lamberta bądź jego uratowanie i wtedy zabijamy Jamiego Washingtona, z którym wcześniej uciekaliśmy z więzienia. I w zasadzie w wersji na Xbox 360 zastrzelenie Jamiego powoduje, że wszyscy wiedzą, że jesteś zdrajcą. No i sam Fisher rozprawia się z całą ekipą Dufresne'a w ich bazie, po prostu punktując wszystkich, a na końcu rozbraja bombę, która tak naprawdę nigdy tej bazy nie opuściła. Natomiast w tej wersji
nie zabijając Lamberta, nie zabijamy też Jamiego i bomba trafia do Nowego Jorku i mamy jeszcze dodatkowy poziom, który dzieje się na dachach wieżowców w Nowym Jorku, gdzie tam właśnie punktujemy wszystkich przydupasów Dufresne'a, a w końcu rozbrajamy bombę. To jest zupełnie inne podejście do rozwoju fabuły. Niestety, tych zmian jest więcej. W zasadzie każdy poziom, który mamy, czy na przykład poziom na statku, który jest zupełnie inny, ponieważ tutaj akcja w wersji na Xbox 360 akcja dzieje się w dzień, tu się dzieje w nocy. Czy na przykład ta misja, nie pamiętam, gdzieś tam w tej Ameryce chyba południowej, co się dzieje, gdzie bombardują ten budynek, co trzeba podsłuchać, to też są zupełnie inne misje. Tutaj ta misja jest o wiele dłuższa. Mamy całą tą lokację tego hotelu, po którym się poruszam. Oczywiście ten hotel też jest w tamtej wersji, ale jest to o wiele krótsze. Natomiast tutaj mamy tu o wiele bardziej rozbudowaną tą misję i wszystkie te po kolei, te zadania, które wykonujemy, są o wiele bardziej rozbudowane niż w wersji na Xbox 360, aczkolwiek ceną za to są gorsze oczywiście wizualia, chociaż z drugiej strony, jeżeli jesteście fanami klasycznego Splinter Cella i uważacie, że Chaos Theory był najlepszą częścią, to tutaj macie jakby więcej tego, tak? Więcej. Podobno ta wersja też jest na wstecznej kompatybilności na Xboxie i pewnie mając do wyboru, jeżeli nie wiecie, że te gry są różne, mając do wyboru te dwie wersje, większość wybierze to na Xboxa 360, no bo po co grać w jakiegoś starego gniota? A nagle się okazuje, że te gry są zupełnie różne i ta wersja jest lepszym Splinter Cellem niż ta na wtedy nowsze generacje, tak? Czyli z lepszą oprawą. Ale tak jak powiedziałem, zmiany to nie tylko lokacje i nie tylko wydarzenia, również same mechaniki się troszkę zmieniły. Mamy inne na przykład hakowanie komputerów, które zostało tutaj mieliśmy takie cyfry, które musieliśmy klikać. W wersji na Xboxa mamy taką falę, której musimy dostroić długość, aby móc zhakować komputer. Dodatkowo tutaj sam Fisher ma możliwość hakowania zdalnego, znaczy nie trzeba być fizycznie przy komputerze jak w 360, tylko można zdalnie używać jakiegoś tam jego gadżetu, że on zdalnie hakuje te komputery. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że przeciwnicy tutaj nie zachowują się całkowicie randomowo. Właśnie to jest rzecz, która mi najbardziej nie pasowała w wersji na PC-ta, czyli totalna randomowość zachowań przeciwników, którzy ni stąd, ni zowąd, kiedy idziesz za ich plecami, nagle robią crazy Ivana, widzą Cię i zaczynają strzelać. Tutaj tego typu rzeczy się nie zdarzą. To jest ten właśnie taki spójny, stabilny Splinter Cell, którego znamy z poprzednich 3 części. Dzięki temu ta wersja w mojej opinii jest o wiele lepsza niż ta wersja na Xboxa 360. Tak jak mówiłem, te wydarzenia są różne i tutaj nawet nie ma sensu porównywać te gry, bo to jest w zasadzie, tak jak mówię, to są tak różne tytuły, że wszystko je różni, tak? Jedynie ten trzon fabularny, czyli że dołącza do tej grupy terrorystów, jest ten sam, aczkolwiek jak widzicie nawet po tej kwestii tego Jamiego, wydarzenia, które następują, są zupełnie różne i kończą się zupełnie innymi misjami, tak? Także tutaj pod tym kątem też różnice są spore. Na przykład fajne jest to, że tak jak mówiłem, te misje są o wiele bardziej zróżnicowane. Tutaj mamy misję na przykład, która dzieje się na statku gdzieś tam na lodowcu, który ten statek infiltrujemy, natomiast tutaj ta misja jest o wiele bardziej złożona, bo mamy jeszcze przed tym całą misję, kiedy po tym lodowcu musimy do tego statku dojść, jeszcze przy okazji powłączać tam jakieś opcjonalnie urządzenia i dopiero potem zaczyna się ta misja na statku, także te misje są dłuższe, bardziej złożone i przez to w mojej opinii lepsze. No i grało się w to lepiej, tak? Bo tak jak mówię, ta nowa generacja Splinter Cella przyniosła zmiany, które niekoniecznie były na plus i było w tym sporo problemów i błędów. Natomiast tu mamy ten klasycznego Splinter Cella bazującego w zasadzie na teorii chaosu, czyli na trzeciej części Splinter Cella i w mojej opinii to wyszło o wiele, wiele lepiej. Pytanie teraz, mając do wyboru te dwie gry, w którą warto zagrać. Podejrzewam, że większość z Was, jeżeli oglądacie ten filmik, grała w tą wersję, czyli w tą wersję albo na Xboxa 360, albo na PlayStation 3, albo na PC-ta. I w mojej opinii jest to, ja uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, że ograliście tą wersję z tego względu, że klasycznego Xboxa niewiele osób miało. Poza tym, mając do wyboru dwie generacje
znaczy mając do wyboru grę na dwie generacje, tradycyjnie wybiera się tą nowszą generację z racji tego, że to jest lepsza wersja gry. I w zasadzie to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę, więc nie ma się co z tym kłócić. No i mamy tą wersję, którą podejrzewam, że niewiele osób grało i gorąco zachęcam, żebyście zagrali w tego Splinter Cella na Xboxa klasycznego, który jest dostępny podobno na wstecznej kompatybilności w ramach tam Xbox Game Pass chyba. Trzeba zobaczyć, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jest ta wersja. Trzeba zobaczyć, ale podejrzewam, że jest. I zobaczyć, jak różne są te gry. Lub też, jeżeli macie sporo czasu, zagrać w obydwa tytuły i nawet przygotować jakieś sobie porównanie. Chętnie takie porównanie obejrzę i niestety tutaj troszkę, tak jak mówię, to porównanie w mojej opinii jest trochę bez sensu, bo to są tak zupełnie różne gry, że tu nic nie ma spójnego z tymi dwoma. Poza główną osią fabularną i bohaterem, to nic tych gier nie łączy. Natomiast warto zagrać sobie w dwie części i zobaczyć, jak i twórcy jednej i drugiej części podeszli troszkę inaczej do tematu, tak? Tutaj była, wydaje mi się, ambicja stworzenia nowogeneracyjnego Splinter Cella, pięknej oprawie, ale niestety skopano coś z mechaniką i przez to ten Splinter Cell wyszedł no taki sobie, a tutaj postawiono na stary, sprawdzony schemat, coś co działało od 3 części i nagle się okazuje, że działa to też w 4 części i sprawdza się świetnie. I dlatego uważam, że ten Splinter Cell jest o wiele lepszy niż ten na Xboxa 360, aczkolwiek no tutaj wybór pozostawiam w Waszych rękach. Mówiłem w poprzednim filmie, ta część jest też dłuższa. Przejście mi tej zajęło 8 godzin, chociaż jest trudniejsza. Tej przejście zajęło mi 14, chociaż jest w mojej opinii prostsza, bo nie mamy tych całkowicie z dupy zachowań naszych przeciwników. Niemniej, czy polecam? Słuchajcie, no jak można nie polecić Splinter Cella? To jest świetna marka, świetny tytuł. Trochę tych części już się pojawiło i muszę przyznać, że grałem we wszystkie, łącznie z Essential, które pojawiło się na PSP i uważam, że to są naprawdę świetna seria. Szkoda, że troszkę Ubisoft teraz po Blacklistie, który pojawi się jeszcze na PlayStation 3, troszkę tą markę, nie wiem, zapakował do słoika i gdzieś odstawił na półkę. Co prawda sam Fisher pojawił się jeszcze w Ghost Reconie, ale w Blackoutie, tak? Ghost Recon Blackout, ale to niestety nie to samo. Chciałoby się nową część sama Fishera, bo to są naprawdę fajne gry i nawet Blacklist został w porządku zrobiony, również Conviction, do którego przyznam szczerze, że na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony i kończyłem tą grę na PC i stwierdziłem, że to najgorszy Splinter Cell, w jakiego grałem, ale potem zagrałem jeszcze raz w niego na Xboxie 360 i stwierdziłem, że to jest gra po prostu super. I dzisiaj, podsumowując, uważam, że najgorszą częścią Splinter Cella jest ta wersja na konsolę 7 generacji, a jeżeli mam być już dokładny, to wersja na PlayStation 3, w mojej opinii to jest najgorsza wersja Double Agenta, jaka się pojawiła, natomiast najlepsza wersja na Xboxa, jeszcze raz powtórzę. Także zachęcam do sprawdzenia, zwłaszcza, że te gry, jeżeli są dostępne w Game Passie bądź we wstecznej kompatybilności, bądź może bardziej opłaca się jednak kupić oryginał i zagrać sobie na wstecznej kompatybilności. Wyjdzie Was to taniej niż nawet kupienie ich tam w sklepie Xboxa. Także, no ale zostawiam to już Wam. Tak? Niemniej widzicie na screenach, jak różne są te gry, jak podejście do tematu twórców obydwu portów się różniło. Jeszcze jedną rzecz, znowu mi się przypomniało jeszcze coś, słuchajcie, tutaj ta część troszkę się kończy bezpłciowo, czyli rozbrajamy tą bombę, jeżeli tamten stopień zaufania do NSA jest wysoki, to jeszcze mamy jedną misję na tym takim malutkim stateczku, gdzie rozbrajamy drugą bombę, ale mam wrażenie, że tutaj ta gra się kończyła troszkę bezpłciowo i tak nijak. Uwaga, spoiler. Tutaj gra się kończy pojedynkiem z bossem i co ciekawe, ta dziewczyna Emily, chyba Emily, tutaj może zginąć przez nas, jeżeli wrobimy ją w niedziałającą bombę na statku Cozumel. Tutaj Emily ginie na samym końcu gry z rąk innego agenta, ale to tak jak mówię, no tutaj jest spory spoiler. Natomiast chciałem tylko to powiedzieć dlatego, żeby podkreślić różnice fabularne w obydwu częściach, które naprawdę no, pod tym kątem, kto kiedy ginie i kto przeżyje, są zupełnie różne. Także tutaj na samym końcu mamy
pojedynek z głównym bossem, a tego tu oczywiście brakuje. Tutaj się kończy trochę ta gra tak bezpłciowo i w zasadzie jeżeli mamy tą misję z tym frachtowcem, na końcu z drugą bombą koło Statuły Wolności mamy wielki napis To be continued. Nie wiem, czy chodziło o kontynuację, która odbywała się w Conviction, natomiast no nie wiem, tam jest, że będzie kontynuowane. Tutaj mamy jakby takie domknięcie klamrą całej gry, pojedynek z bossem, czyli coś, co powinno być i koniec, tak? Natomiast no ale tak jak mówię, wybór należy do Was, ja polecam tą wersję. Ktoś inny powie, że jednak wersja na Xboxa 360 jest lepsza, ale tak jak mówię, warto sprawdzić obie gry i zobaczyć, jak bardzo różnią się od siebie, jak to różne są tytuły i zdecydować, która mechanicznie, która gra bardziej Wam się podoba. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.